Ale czy ta łódź nie jest zbyt mocno zanurzona? Ja znawcą nie jestem, ale tutaj usługa transportu z jednego brzegu na drugi. Taką łupinką ziomek siłą własnych mięśni transportuje klientelę. Tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty. Transport niedrogi. Z 80 taka, czyli jakieś 3,50 z jednej strony na drugą stronę. Są takie lokalne taksówki tutaj. A tutaj młody pływa po rzece, plastiki zbiera, butelki plastikowe i inne jakieś opakowania, później sprzedaje na plus, bo gdyby nie młody i jego zarobek, jego działalność, cały kanał byłby zawalony śmieciami, a tak każdy ma z tego profit, natura, no i młody. Słuchajcie, ta łódź to jest łódź na piasek. To są wszystko promy, które straciły swoją żywotność już nigdy nie będą pracowały. Tutaj to urbex można by było zrobić, co? Ale idziemy. Ten most to jest most przyjaźni bangladesko-chińskiej. Słuchajcie, bez świrowania, ale czy ta łódź nie jest zbyt mocno zanurzona? Ja znawcą nie jestem, ale dziwnie wygląda. Czemu ona jest tak zanurzona? Ona ryby tak łowi? Czy o co chodzi? Czy jest po prostu tak obładowana? O kurczę, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Ten Bangladesz to po prostu, powiem wam, szkoła życia. No i teraz, dobra kierowniku. Kierowniku, teraz trzeba wcelować dobrze w most. Bo jak ty trafisz w most, to będzie koniec po przyjaźni chińsko-bangladeskiej. Padujemy. Do lewej, kierowniku, do lewej. Ale jakby stuknął, ale my szybko płyniemy. Ja wam powiem, naprawdę bardzo szybko płyniemy. W szoku jestem. Tutaj mamy tak zwaną Formozę. Chyba Formoza się w Polsce nazywa. Jednostki wodne Bangladeszu. No, nie wygląda, powiem wam, nie wygląda to zbyt pokaźnie. Koleżka tutaj mówi, że za tymi łodziami są budynki rządowe. Myślę, że Bangladesz nie miałby zbyt wielkich szans w potyczce z większością krajów tutaj dookoła. Ale muszę przyznać, zarąbiste doświadczenie. No w coś pięknego. Ale powiem wam, że niesamowity smog, niesamowity smród. Aż tak po prostu, aż ciężko się oddycha. Patrz, stuknie. O kurde, ale blisko był. Ja pierdzielę. Oj, ten gość, który pewnie wiosłuje tą małą łódeczką, to pewnie się spocił ze strachu. Kierownik dobrze sobie radzi. Tu koleżcy też stoją. Idziemy, łódź napędzana starymi silnikami spalinowymi na diesel. Chłopaki tutaj się modlą. Nie ma wymówek. Proszę bardzo. Najtańszy koleżka mówi, najtańszy bilet. I tak ludzie płyną, a jak w nocy płyną, to sobie tutaj kimają. Dobrze jest, salam alejkum, mój koleżka. Dawaj dalej, mordo. Zwiedzamy, idziemy na kolejny pokład. Jak zapłacisz troszkę więcej, to masz siedzenie. O, jest restauracja, wszystko jest. Proszę. Dużo zajętych hoteli nie ma.
Bo żeby siedzieć na fotelu trzeba więcej zapłacić. Normalna sprawa. Dobra, ale co w sytuacji, jak pożar będzie? Badajcie na to. Stary agregat prądotwórczy, jak będzie paliło się, to wiadra. Woda wiadrem i poszło. Lampa naftowa na wieczór. O kurde. Nawet sprzedawca jest z mandarynkami. Nikt tutaj z głodu nie umrze. Salam alejkum, mordo. Popchnąć gościa? Dawajcie go popchnę, zobaczymy czy umie pływać. Dziku, nie boisz się, że wypadniesz? Mordo, nie boisz się, że wypadniesz? Nie? Ja cię... To są dziki. Ty zobaczcie na to. Liny cumownicze z juty zrobione. No bo wiecie, taka lina konkretna to jest droga, a z juty tańsza. No. Elegancko jest kierownik. Proszę zobaczyć. Po bengalsku napisane: szanowny kierowniku, całkowite obłożenie oficjalne łodzi to jest 750 miejsc oficjalne. 750 dusz może być przywiezionych. Nieoficjalne może być różnie, może i 800. Jak potrzeba, to i 850. Nie panowie? Dokładnie. Siema dziki! Elo mordo! O kurde, co ty widziałeś to? Piraci z Bangladeszu. Ale jaja. Taka taksówka. Siadasz, wysiadasz w trakcie płynięcia. O kurczę, tego to jeszcze nie grali. No gość mnie zaskoczył. Widzieliście na jakim pełnym luzie wleciał? Ja, szybcy i wściekli wersja Bangladesz. Już kolejny raz. Powiem wam, że wy mnie panowie zaskakujecie. W szoku jestem. Takie kominy, czy to w Pakistanie, Afganistanie, czy to w Indiach, oznaczają jedno. Czy w Iraku, oznaczają jedno, moi kochani. Tam się wypala cegły. Proszę zobaczyć. Obrzeża stolicy obsiane kominami. Wszędzie, gdzie jest komin, wszędzie są zanieczyszczenia. Złe warunki pracy, wyzysk. Daje normalnie uciąć 2 sandały i ofiaruje 10 czarków z Bangladeszu, że są tam niewolnicy i że tam są łamane prawa człowieka. I nie wiem, czy słyszeliście, ale w wielu krajach typu Pakistan, Indie, Bangladesz, tego typu miejsca to są miejsca, w których pracują niewolnicy. Ludzie, którzy są uwięzieni, muszą pracować za jedzenie, za nocleg, żeby przetrwać. Bo są niewolnikami, mają pana. A pan ich nie wypuści do momentu, kiedy sami siebie nie wykupią. Nie są w stanie się je wykupić, bo zarabiają przysłowiową złamaną złotówkę. Więc to jest takie zamknięte koło. No chyba, że ktoś ich uratuje. Da im pieniądze, wykupi ich po prostu. Proszę bardzo, a tutaj widzimy na brzegu, nie wiem, czy tutaj dobrze będzie widać, chłopaki łowią, ryby łowią, ale takiego systemu to ja jeszcze nie widziałem. Ale ciekawy, na zasadzie takiego żurawia. Zapuszczają siatkę, opuszczają i zaraz będą na zasadzie dźwigni podnosić tą siatkę. Ciekawe. Z drugiej też strony trzeba zaznaczyć, że łamanie praw człowieka w Europie będzie zupełnie na innym levelu niż łamanie praw człowieka w Bangladeszu.
Bo w Bangladeszu to jest notoryczne. Jak patrzysz przez pryzmat Europy, no to tutaj na każdym kroku się łamie. Pytam koleżkę, co robią ze śmieciami, jakie są kosze, bo tutaj są kosze na łodzi. Koleżka mówi, że jak się kosz napełni, to wyrzucają do rzeki. A jeszcze na co chciałem zwrócić uwagę? Na to, że w rodzinie, jak jest rodzina i w rodzinie jest, załóżmy, 1 chłopiec, 5 dziewczynek, to kogo do szkoły wyślą? Chłopca. Dlaczego? Dlatego, że później chłopiec dorośnie, będzie miał rodzinę i będzie mógł zarabiać. Więc większe prawdopodobieństwo, że chłopiec dostanie pracę. Dobrą pracę, lepiej płatną pracę niż kobieta. Przeczytałem gdzieś, że w takim miejscu ludzie zarabiają około $1 do $1,5 dziennie przy wypalaniu cegieł. Kosmicznie to wygląda. W szoku jestem, aż mam ciarę. Czy sałatkę ziomek sprzedaje, ogóreczki z limonką, tutaj są takie chrupeczki, a to jest klientela. W nosie dłubał, widziałem, a właśnie, tutaj ma sos, a tutaj ma przyprawy ostre, więc to powiem wam tak, super ostre. No dziewczyny, szefu przyszedł, sprzedał bilet za 200 to jest 9 zł chyba, jak się nie mylę. Tutaj z chłopaki mnie tutaj, wiecie, tak jakby wiozą. No. Ja tu nie jestem sam, nigdy. Jak się odwracam, to zawsze z 2-3 osoby stoją, patrzą, co robię. Nawet jak siedzę i oddycham tylko, to wszyscy patrzą, co robię. Tak, są ciekawi. A mi to już nie przeszkadza, wiecie? Nie przeszkadza mi to całkowicie. Koleżka mówi do mnie, mówi, co, czy ci się podoba Bangladesz? Ja mówię, że się podoba. A ludzie, ja mówię, że jest dobrze, podoba się. A mówi tak, ale jak porównasz Bangladesz do Polski, no to co, Bangladesz brudny i w ogóle w Polsce lepiej. A ja mówię do koleżki, koleżka, ty nie porównuj, bo porównywać akurat nie można w tym wymiarze. Bo niestosowne by było porównywanie Polski do Bangladeszu. Z wielu przyczyn. Kulturowe różnice, religijne, geograficzne położenie. No trzeba przyznać, że Bangladesz jest w ciemnej dupie położony. Najgorsze miejsce na mapie. Cyklony, powodzie, trzęsienia ziemi. W ogóle tam w 1892 czy 7 coś mi tak świta, było tak duże trzęsienie ziemi, że tutaj pozamiatało grubo. No ogólnie Bangladesz jest źle położony, bardzo źle. I w czasie monsunów, deszczów, okresu deszczowego, w ogóle te wszystkie rzeki, Brahmaputra i Ganges, no i dorzecza, one wylewają, zabijają masę ludzi wokół, tego się nie da zatrzymać. I najgorsze jest to w tym wszystkim, że jak są powodzie, moi drodzy. Nie, ja dziękuję. Thank you, dziękuję. I wracam, thank you, dziękuję. Wracając do tematu. W momencie, kiedy są powodzie i woda wylewa, no to się rozprzestrzeniają też przeróżne wirusy, jak na przykład dur brzuszny, jak na przykład cholera. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że poziom służby zdrowia tutaj w Bangladeszu jest na tragicznym poziomie. Jeżeli chcesz skorzystać ze służby zdrowia, no to praktycznie musisz za wszystko płacić.
Lipa totalna. Lipa. Taksiarz podpłynął, zabrał pannę i popłynęli. A ten koleżka do Włoch jedzie, ten tutaj po lewej w rogu. I mówi, że do Polski wpadnie i mówi, że w Polsce dobrzy ludzie. Ja mówię, dobrzy ludzie, przyjaźni, żeby na Podlasie wpadał. No bo taka jest prawda, u nas są przyjaźni ludzie. Dobrzy ludzie, przyjaźni. Badaj na to, no cały czas mojego kumpla męczą. Dobrze jest, że z kumplem jestem, bo wiecie jaka jest sytuacja? Kumpel może tłumaczyć. A tak to by wszystko się zlało na mnie, nie? Dziki, ale to są dziki! Dziki jakich mało. Ale mój kumpel jest nieśmiały, 21 lat, więc on jeszcze... On się dociera, jak to się mówi. Ej, łysy! Siema! Siemandero! Łysy wygląda, grzywka mu zwieje. Co tam łysy? Dziewczyny, patrzcie jaki piękny zachód słońca. Różowy. Zobaczcie jak ładnie krzesła poustawiane. Ale uważacie, że te krzesła, one tak zawsze stoją? To ja wam powiem, że one zawsze stoją, bo one są przyspawane. Gdyby one nie były przyspawane, to one by tutaj nie stały. One by latały po tym pokładzie na prawo i na lewo. Słuchajcie, mówię dla koleżki, że jak my sobie rozmawiamy, to mało elegancko jest, kiedy na przykład ludzie sobie stoją i patrzą, nie? Mało eleganckie. I koleżka do mnie mówi, ty, ja ci pokażę zaraz w ogóle filmik i pokazuje jak Europejka czy tam Amerykanka wbija na plażę. Zobaczcie, byli na plaży w południowo-wschodniej części Bangladeszu i ludzie nie mogli się opalać, nie mogli odpocząć, bo ludzie dookoła ich obchodzili, no i nie pozwalali im być samemu. Ostro. Dopływamy pomalutku. To jest miejscowość Chandpur i tutaj w tej miejscowości wpływa rzeka, która nazywa się Ganges, o której prawdopodobnie uczyliście się w szkole. Koleżka będzie teraz cumę zarzucał. No i wybijamy coś oszamać. Mamy to? Git. Dobili. Patrzcie jak koleżka z koleżką się przytylają. Kumple. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że niestety tutaj koleżce też dobrze zrobi. Bo tak, ale to głupi temat, ale no niestety tak jest, to są kulisy, no musicie takie rzeczy wiedzieć. Jeżeli macie islam i mężczyzna nie może z kobietą bytować blisko, to musi w jakiś sposób sobie radzić. No i jak ma kolegę i są blisko, no to może kolegę poprosić czasami o to, żeby kolega mu, wiecie. No więc tam w komentarzach nie świrujcie za mocno, dobra? Bo mi film zablokują. Ja pierdzielę, zobaczcie, ma rybę, to jest hilisza. O kurczę, hilisza to jest narodowa ryba Bangladeszu. Później wam pokażę z bliska. O kurde, ostro. Tutaj nie poświrujesz bez biletu. Dlaczego? Ponieważ przy wyjściu sprawdzają. Nie masz biletu, no to kupisz przy wyjściu bilet. Dużo ludzi. Lewa strona kobiety, prawa strona mężczyźni, więc my za kobietami. Z drogi śledzie kierownik jedzie. Taksówkarze wszędzie. Ale gwarny. Do mnie. Uwaga panowie, nie dzisiaj. Szanowny kolega z matury, on ściągał, ten ściągał. Jest parcie, żeby klienta złapać. Bo kurczę, no cała masa stoi. My panowie za kilka godzin spadamy. Uwaga. Miejsce, kierownik idzie.
Gdyby mogli, to by wzięli za nogi i by wsadzili do tego tuk-tuka. Railway station. Mama Hassan railway station. Zobaczcie, to jest ryba Kilsa. Kilsa pochodzi z Zatoki Bengalskiej. Tutaj musimy ogarnąć cenę, bo jest dość droga. Bierzemy rikszę, jedziemy do miasta. Koleżka obczaił tą rybę i mówi mój ten ziomeczek, że nie świeża. Mówi, tutaj Tomek nie będziemy jeść za takie dolary. Takiego tuk-tuka to nie widziałem. Full exclusive w Czatpurze, ale tutaj jest gęsto. Siemandero, siema dziku. Pomału, bo rozdepczę. This is the city center. City Center, jesteśmy w centrum, dojechaliśmy i idziemy coś oszamać. No tą rybkę to ja muszę zjeść. Łapki umyte w restauracji, coś najpierw zjemy. Jakieś biryani z wołowiną. Mała knajpka, nie ma za bardzo gdzie usiąść. Tutaj takie swoje miejsce mamy. Pyk. O, proszę! W centrum miasta to cały szefuncio. Salam alejkum. Biryani. Miejscówka biryani. Ledwo się wcisnąłem. A, spoko, spoko. Wszyscy zainteresowani. Co to w ogóle za Polak przylas? Najpierw na salony wpada biryani z wołowiną. A później pójdziemy pożreć tej rybki. Zobaczcie, dobrze mieć jest ziomka, bo ziomek zaraz do cioci zadzwoni, do której pojedziemy w odwiedziny. Śmieszek takim jestem. Patrzcie, ziomek idzie obok. Co tam, mordo? Co się, boisz się? No, luz. Chciałem ziomka trochę przestraszyć, no. Idzie za nami już tak długo. Ale beka. Why he follow us? Kolega pyta, czemu on za nami idzie. He is going to buy his home. Do domu nas odprowadził. Do domu idzie. To jest puri, zobaczcie, puri. Taki wynalazek. Tutaj przygotowywują. Okay. Ziomek w gazetę zawinął. Przeczytali gazetę, zapakowali. Tutaj kierownik trochę pokręci, pomoże. Test powiedział, że nie będzie ostre. Sprawdzimy to. Spicy? Spicy. Takie nie ostre. A little is spicy. Ale piekło. Taki w środku, zobaczcie, napchany soczewicą. Idziemy. Szanowni Państwo, wchodzimy na salony. Świeża ryba z Gangesu, moi drodzy. Jeszcze skrzela się ruszają. O kurczę, a to nie są, przepraszam bardzo, a to nie są sumy? No ja się nie znam niestety, ale zobaczcie, a to przypadkiem nie jest skarb? To jest skarb, kierowniku. Jacie, piękne, ładne, świeżutka. Kurczę, a to co to jest? A, pokazuje, że czerwone, że świeże, nie? Dobra, mocna, nie? Tu chłopaki pomagają. Idę dalej. Pangas. Panga. Pangas. O kurde, panga. Słuchajcie, panga. Ale jaja. Nie, no świry. Czekajcie, oni myślą, że ja jestem Chińczykiem. Czujecie to? Ale świry. Tutaj mamy ładne szproteczki srebrne. Tak jest, my idziemy. Patrzcie na to.